Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, zanim zacznę, chciałbym podziękować wszystkim paniom, wszystkim partnerkom, dziewczynom, żonom, narzeczonym, tym kobietom, które pozwalają swoim partnerom, swoim mężczyznom, pozwalają oglądać mój kanał przez 25 do 30 minut. Dziękuję za cierpliwość i kłaniam się bardzo nisko za to, że panie są tak wyrozumiałe. A teraz golenie. Dzisiaj angielskie kosmetyki. Dzisiaj, proszę Państwa, nie byle co. DR Harris Sandalwood. DR Harris. Przed goleniem będzie True Fit and Heal. Olejek. Od razu zaaplikuję, żeby nie tracić Waszego cennego czasu i nie denerwować Waszych kobiet, panowie. Olejek True Fit and Heal. Angielski, pachnący cytrusami olejek, który zmiękcza fajnie zarost. I który się bardzo dobrze wchłania w skórę. Zakręcę. Można obsługiwać jedną ręką, kiedy ma się nawilżoną drugą, odkręcić, zakręcić. Właśnie ta butelka tak ma. Do golenia będzie również pędzel Edwin Jagger Super Badger. I po goleniu, kochani, woda to nie będzie na pewno, bo będzie to tak Tyler of Almond Street sandałowy z takim dozownikiem aluminiowym. Taki talk. Nie mam talku DR Harris, więc użyję tego sandałowego. Wycieram nadmiar tej śliskości z ręki. Mydło, pokażę Wam mydło. Przepraszam, krem. Krem jest zapakowany w taki schludny słoiczek. Zobaczcie, prostota nawet bardziej mi się podoba niż słoiczki Tops. Patrzcie. Znaki wiadomo jakie. To jest aprobata nie byle kogo tych kosmetyków. DR Harris Shaving Cream Sandalwood 150 gramów, nie mililitrów, tylko 150 gramów. To jest waga, a nie objętość. Odkręcamy, kręcąc w przeciwną stronę niż wskazówki zegara. Taka postać, krem. Już z daleka czuje się zapach właśnie drzewa sandałowego. Ale kochani, producent podaje, że jest... Nabrałem na łyżkę taką ilość, żeby tu nie wkładać paluchów. Producent podaje, to jest z nazwy drzewo sandałowe, ale producent podaje, że jest tutaj też w składzie eukaliptus, kamfora, goździki, wetivera i bergamota. Zobaczymy w trakcie wyrabiania, jak ten krem będzie emanował zapachami. Przekładam na pędzel, bo do miseczki to raczej nie ma sensu. Pędzel już jest wstępnie zwilżony. Nie jest to bardzo, jak widzę, bardzo miękki krem. Jest na pędzlu, jeszcze może bardziej wgniotę w końcówki. I wstępnie nabiję to w miseczce, dodając odrobinę wody. A żeby mi się ta dobroć nie zmarnowała, to idzie aplikacja w tą część zarostu, którą mam najbardziej twardą, czyli brodę. Dobra, nie przedłużajmy. Miseczka i
Proszę. Co tu się będzie działo? Miałem w swojej karierze w cudzysłowie goleniowej mydła twarde DR Harris. To są mydła łojowe, ale nigdy jakoś nie miałem okazji używać kremów od tego producenta. Jak widzicie, producent podaje gramaturę na słoiczku, a nie objętość. Co się dzieje? Jeszcze troszkę wody, żeby ten węzeł odpowiednio, tą pianę odpowiednio nawilżyć. Drogie panie, jeśli oglądacie razem z mężami, z chłopakami, z narzeczonymi, z partnerami ten film, to zachęcam was, żebyście też korzystały z kosmetyków swoich facetów, bo naprawdę jakościowo mydła do golenia są naprawdę dobre teraz do dostania w obecnym świecie. Patrzcie, co się stało. Szaleństwo. Dajmy sobie spokój już z miską. Także możecie podbierać mężom, możecie podbierać kosmetyki. Na pewno się, czy chłopakom, na pewno się nie pogniewają z tego powodu. O proszę. Może się odezwę. Najpierw to muszę się ładnie obetrzeć z tej piany, żeby wyglądać jak dżentelmen. Słuchajcie, ten zapach. Czuje się na pewno drzewo sandałowe. Nie wiem, czy to olejki. Producent zapewnia, że te olejki są naturalne, że korzysta z naturalnych olejów. Na pewno czuję kamforę i na pewno czuję takie odświeżenie pochodzące z eukaliptusa. Na szczęście nie ma tu mentolu, ale także eukaliptus to nie jest taki eukaliptus jak w mydłach Omega, gdzie tam po prostu wykręca nos na lewą stronę z powodu tego olejku eukaliptusowego, chociaż to jest mega odświeżenie. Ja bardziej lubię właśnie kamforę i eukaliptus, a nie przepadam za mentolem, chociaż niewielka ilość. To też nie jestem jakimś radykałem, żeby tak się odcinać całkowicie. Patrzcie, co się dzieje w trakcie tego mojego gaworzenia. Jak powstaje piana o świetnych właściwościach. Na razie wizualnych. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ale jeżeli to jest taka jakość jak mydeł DR Harris, jeżeli to jest jakość kremu taka jak mydeł DR Harris, to wiem, że będzie dobrze. Patrzcie, wyrobienie. Pianę nie nastręcza żadnych kompletnie trudności. O, niech sobie piana leci też na podłogę. Czemu nie? Delikatny, stonowany, ale wyraźnie wyczuwalny zapach. Taki, który nie przytłacza, który jest naprawdę, kochani, przyjemny. I ten knot w pędzelku Super Badger nie pożarł piany, a wręcz przeciwnie, oddaje ją dla mnie. Golę się dzisiaj brzytwą
Thierry Sar 6/8 cala. Muszę dobrze wypłukać ręce, bo uchwyt w pędzelku się umazał w pianie, przez co ręce są śliskie, a brzytwa nie lubi w cudzysłowie, kiedy ręce są śliskie. Z wiadomych względów. Dziś jest niedziela, kiedy kręcę ten film. A właśnie, gdzie ta brzytwa? Tu jest. I to jest dla mnie pora, żeby psychicznie, fizycznie odpocząć. Przy goleniu także. 6/8 cala Thierry Sar. Zobaczmy. Przygotowałem sobie nówkę, gąbeczkę. Taką gąbkę to jest celuloza. Jak ją zmoczymy, to się robi taka właśnie miękka. Można kupić w sklepie budowlanym, nie taką małą, dużą. 2, 4, 6 razy większą od tego. Taką gąbkę 20 cm na 10 na 12. I można sobie ją pokroić nożem, bez ząbków, gładkim i uzyskać 6 bądź 9 takich gąbek, 6 takich gąbeczek. Używam miesiąc, półtora, kosz i następna nowa. Wycieram brzytwę w ten sposób, delikatnie. To nie jest kuchenna gąbka z warstwą ścierniwa. To jest gąbka wytworzona z celulozy, więc absolutnie jest niegroźna dla takiego ostrza. Spartacus. Brzytwa Spartacus. Chciałem powiedzieć Kamisori. Dobra. Piękny, stonowany zapach drzewa sandałowego, trochę kamfory, trochę eukaliptusa. Ta świeżość jest. Dobra. Trzydniowy zarost. Zmiękczenie jak na razie czuję, że poprawne. Mam wrażenie, a na razie się nie wypowiem, jeszcze parę razy przesunę brzytwą. Mam wrażenie, że mydła tego producenta lepiej zmiękczają zarost. Może się mylę, musiałbym, bo dawno się nie goliłem mydłem mam Windsor, mydło właśnie Der Harris. Musiałbym porównać dziś, no powiedzmy dziś, jutro, za parę dni. Nie, mydła lepiej zmiękczają zarost w stosunku do tego kremu. Krem dobrze, poprawnie zmiękcza zarost, ale to nie jest ta jakość, którą dają mydła. Nie wiem, czy nie dodać jeszcze trochę wody przy drugim przejściu, żeby bardziej zmiękczyć może tą moją szczecinę sztywną. Jakkolwiek golenie jest przyjemne, to nie jest żaden dyskomfort, że jest większy opór przy ścinaniu. Mam subiektywne wrażenie, że dodałem za mało wody.
ale nie jest źle. Jest całkiem. Dodam troszkę wody do miseczki i wbiję węzełek. Zobaczymy, czy ta większa ilość wody, o już wylewa mi się z miski, to dobrze. Zrobił się teraz taki jogurt. Jak widzicie, piana jest bardziej już teraz mokra. Producent chwali się, że jest tu duża zawartość gliceryny w tym kremie, więc już sama gliceryna powinna dobrze zmiękczyć zarost. O proszę. Zobaczymy, czy teraz będzie brzytwa lepiej się ślizgać w stosunku do pierwszego przejścia. Gdzie ona jest? Spłuczę nadmiar piany, zobaczymy, co się dzieje. Biorąc pod uwagę, że był to gęściejszy krem, trochę zostało na blanku. Poprawię sobie palcami. Ja nie wycieram piany palcami. Nie mam takiego zwyczaju, bo potem palce przy takim wycieraniu tak trzeba spłukać pod wodą. To jest dla mnie całkowicie pozbawione sensu. Przejście pod włos. Trzymam ją teraz jak kamisori. A tutaj pod włos. Prawa ręka, lewa strona twarzy. I analogicznie. Proszę. Bardzo ładnie. Wiecie co? Ten krem musi mieć więcej wody, żeby pokazał potencjał. Żeby pokazał potencjał, musi być większa ilość wody. Wtedy jest fajnie, znacznie zwiększa się poślizg. A woda plus gliceryna to jest, kochani, lepsze zmiękczenie zarostu. Proszę. To jest różnica. Teraz widzę różnicę. Więc to jest pierwsze moje użycie tego kremu, więc ja nie wiem, jak on pracuje, mówiąc w cudzysłowie. I widzę, że większa ilość wody równa się lepszy poślizg. I lepsze właściwości piany. Proszę, już policzki gładkie. Jak chcemy, może pokażę Wam, bo poznałem kolegę, który zaczyna z brzytwami. Może mu się to przyda. A może ma już technikę swoją taką dobrą. W każdym razie, jakkolwiek. Jak się golimy. Zobaczcie. Chwytamy brzytwę, 2 palce na ogonie. 2 palce trzymają okładki. Widzicie? Ogon, okładki. I 2 palce na szyjce. Dodatkowo można oprzeć kciuk o piętę i tutaj po prostu chwyt jest niemożliwy do tego, żeby coś się nam stało, krzywda, zakładając, że prawidłowo prowadzimy brzytwę. To jest tak pewny chwyt, tu się nic nie może złego wydarzyć, a na pewno, jeżeli trzymamy brzytwę tu 2 palcami, to ona nam się nie wywinie po osi, ponieważ trzymamy ją za okładki. Ona jest stabilna. Także
Widzicie? Tak to trzymam. Trzymam brzytwę, ona jest dodatkowo, jeśli nie chcemy trzymać sobie palca pod piętą, możemy sobie palec, kciuk tutaj oprzeć na okładkach, jak komu wygodnie. Tutaj jest większe ryzyko, że upaćkamy pianą, tu jest mniejsze. Widzicie? Tu w każdym razie ta ręka koncentruje nam się na tym obszarze, gdzie mamy styk szyjka, okładki oraz ogon. Widzicie? Tu się nic nie wydarzy, nic się nie wywinie. Oczywiście to, co mówię, nie dotyczy starych wyjadaczy, bo już wiedzą, o co kaman. Ja brzytwą golę się na dwie ręce, a są koledzy, są golący się, którzy golą się brzytwą jedną ręką, prawą bądź lewą. Zależy, którą mają dominującą. Niska, pusta. Bardzo przyjemny, delikatny zapach tej piany. Przewija się kamfora. Drzewo sandałowe i eukaliptus. Trzecie przejście. Włosem. I z tego, co widzę, wspomniałem o koledze, który uczy się golenia brzytwami. Też wybrał brzytwy Thierisar. Dobry wybór, moim zdaniem, kolego. To jest wybór na lata. O, takie buty. Mam wrażenie, że od doświadczenia, że brzytwy właśnie te francuskie Thierisar dają najcieńszą krawędź nocą z możliwych. Goliłem się różnymi markami, a ta właśnie dają się wyostrzyć do bardzo cienkiej krawędzi. Przy czym jest to twarda stal. A świadczy o tym właśnie ten dźwięk, który słyszycie, dzwonienia. Twarda stal właśnie tak wibruje, dając taki pogłos. Nie spojrzałem po zgarnięciu piany, co się dzieje. Jak ta skóra jest nawilżona, ale to tak czy tak to krem jest o klasę niżej w stosunku do mydła. No, jest trochę poślizgu.
przez glicerynę. Jakiś poślizg jest. Jakby nie patrzeć, golenie zakończone sukcesem. Tradycyjnie czystą pianą myjemy blank. Porządek musi być. Blank jest polerowany w tej brzytwie, więc tutaj woda się mało co trzyma. Naprawdę, zobaczcie, po spłukaniu, jakbym strząsnął, już niewiele zostaje. Przez to właśnie, że blank jest wypolerowany. A teraz trzeba trochę wysuszyć twarz. Proszę. I tak to wychodzi. Golenie brzytwą. No tutaj podsumowując pieczenia w trakcie golenia, ja nie czułem w ogóle nic, zero. Nawilżenie skóry jest dobre, ściągnięcia nie czuję. Z tego co widzicie, widzę i wy widzicie, ten krem potrzebuje więcej wody, żeby oddać to co najlepsze. O, wycisnę wodę. Niech ona sobie wypłynie. A to co zostało w takiej ilości, połowa łyżeczki, to jeszcze. O, teraz zobaczcie, fajna piana. Teraz piana jest. Dopiero teraz nabrała fajnej konsystencji. Można użyć jako balsamu. Jak najbardziej gliceryna nawilży skórę. A po goleniu użyję talku. No, zobaczcie. To się wchłania momentalnie. Po goleniu użyję talku. Talk ma takie działanie, że skórę tonizuje, dobrze nadaje się po goleniu, zwłaszcza latem, bo minimalizuje się świecenie skóry. Można go użyć pod pachy, można go użyć w takie miejsca w zagięcia ciała, bo zapobiega otarciom, neutralizuje właśnie szczypanie, pieczenie, otarcie. Fryzjerzy używają talku na kark, żeby opudrować i potem szczepnąć, łatwiej szczepnąć jest strząsnąć włosy, a ten Taylor talk ma niesamowicie mocny, niesamowicie zapach tutaj jest, ale tu jest, nie wiem jakie to są nuty, ale ja tu czuję różę. Oprócz drzewa sandałowego, przepiękny zapach to jest. Ten talk w stosunku do tego kremu to jest po prostu killer zapachowy. I talki właśnie tak pachną, zachowując długo zapach, i jak użyjemy talku na twarzy, to ten zapach będzie się utrzymywał kilka godzin. A robi się to tak, nie trzeba żadnych, kochani, nie trzeba żadnych pędzelków, nie jesteśmy kobietami, jesteśmy facetami z tymi cojones, więc możemy to użyć, patrzcie, żeby w tej mojej małej łazience, żebyście widzieli. Czekajcie. Dosłownie tyle. Tutaj jest taka, widzicie? Można odsunąć, zasunąć, odsunąć, zasunąć, odsunąć, zasunąć. Patrzcie, na ręce mam tyle. Widzicie? Niedużo, bardzo niedużo, bo talk jest mega wydajny. Rozcieram w rękach. Nic się nie sypie na podłogę. Widzicie?
Klasa zapach, kochani. Widzicie? Skóra już się stała matowa. Tu na ręce jeszcze mam. To jest... Jak to pachnie! Szczerze mówiąc, ja ten talk mam już jakiś czas w domu, ale nie miałem... Przechodziłem koło niego tyle razy i ja nie użyłem. Mój błąd. Piękny zapach, kochani. Proszę. Czy coś mam na skórze białego? Nic. I nawet gdybyśmy zostawili skórę po talku, gdyby była biała, to 10 minut i to wszystko, ten jasny, jaśniejszy odcień talku znika. Proszę zobaczyć. Ja nie muszę nawet wycierać tego. Zapach jest niesamowicie przyjemny tego produktu. Taylor. O, i tak wygląda golenie brzytwą, angielskimi kosmetykami i w Waszym towarzystwie. Mam nadzieję, że partnerki nie będą złe, a te, które spoglądały przychylnym wzrokiem na kwaska, że też może skorzystają z golenia tradycyjnego. Ciekawostka. Niedługo na kanale zacznie się dużo dziać. Ze względu na... A nie powiem więcej. Cześć.